Często mi zadawali pytanie, co to jest z tymi Żydami w Polsce? Dlaczego tyle się tam mówi o tych Żydach? Jak to możliwe? Z jednej strony jest ogromna fascynacja, a z drugiej strony jest także jednak jeszcze większa, można powiedzieć, atmosfera jednak, powiedziałbym, antysemicka wśród wielu, wielu ludzi. Jak to jest? Dlaczego tak jest? Z fascynacją. To zmierzałem się w ten sposób, że mówiłem, owszem, jest wielka moda na ten temat, bo on po prostu jest, tak jak używamy to słowo, fascynujący. Przez dziesiątki lat, od mniej więcej 1968 roku, ten temat w Polsce był zamiatany pod kanapę. Tak. Ostatni raz, to można powiedzieć, to był taki paroksyzm na temat tematu żydowskiego i wtedy ten oficjalny establishment komunistyczny wtedy zachował się haniebnie i przestraszył się samego siebie. Gomułka później zabronił tego tematu, tej walki z sionizmem, bo zobaczył, że on tutaj nadepnął na taką minę, że z takim entuzjazmem ta akcja antysionistyczna była prowadzona, że to był czysty antysemityzm. Tak? Ale w ciągu dziesiątków lat później ten temat był zaniedbany. Nie mówiło się o nim. On prawie że nie istniał. Kto chce popatrzeć w sposób wyważony na cały PRL, tutaj muszę powiedzieć, jako człowiek, który się zajmuje właśnie edukacją o zagładzie, to nie wolno mu się patrzeć w sposób czarno-biały. Bo w Polsce komunistycznej po wojnie było napisane, były utwory literackie, były poematy, były filmy, były dramaty, były powieści. Nie wiem, czy jest literatura na świecie, która tyle stworzyła na ten temat w języku polskim. I to też trzeba pamiętać, tak. No, ale przez wiele lat jakoś ten temat został zamieciony, zamiatany. No i dlatego nastąpiła fascynacja. Żydzi bardzo, Izrael szczególnie imponował Polsce. Ja właśnie wtedy, kiedy przyjechałem po raz pierwszy, ja to odczułem. Imponował Polsce, dlatego że to małe państwo jednak obroniło się za każdym razem w tych wojnach, było niepodległe i zawsze można było powiedzieć, że nasi polscy Żydzi biją sowieckich Arabów. I to było zależne od mapy politycznej podczas zimnej wojny. Także to przyciągało uwagę Polski. Były także i czynniki negatywne, które zrobiły z tego tematu żydowskiego jakimś takim ewenementem, pomimo że nie było Żydów w Polsce. No to był czynnik ekonomiczny. Pamiętam, że jak ja przyjechałem i tam spotykałem się w Śródmieściu, to ludzie się bali, że ja może tam oglądałem ten budynek i tak dalej, może ja szukam swojego mieszkania i chcę go wykupić czy coś takiego. Więc to jest ta kwestia, ona ciąży nad tymi dwoma narodami. Ta kwestia mienia żydowskiego. No i była także następny czynnik. Żydzi, na ile jak bardzo ich było mało, to jednak byli częścią i są nadal częścią inteligencji polskiej. A inteligencja w każdym narodzie jest tym czynnikiem twórczym. To jest ta warstwa opiniotwórcza. Ona właściwie tworzy to teraz się używa słowo imaginarium społeczne. No więc ci Żydzi, którzy odkryli swoją świadomość już po 1968 roku i kiedy się zaczął okres wolności i tak dalej, oni dużo na ten temat pisali. Oni się zaczęli na cały głos, nie tak po cichutku w tych gminach żydowskich,
oni się zaczęli odnosić do tego swojego żydowstwa. A to było żydowstwo problematyczne, ale to był dramat tożsamościowy, który przyciągał wielką uwagę. Ale na przykład profesor Woleński, mając 40 kilka lat, odkrył, że jest Żydem i zrobił z tego ogromne halo. Już napisał eseje żydowskie, napisał książkę i tak dalej, i tak dalej. To było dla niego bardzo ważne wydarzenie. To też przyciągało bardzo dużą uwagę. No i tak te półki w latach 90., półki w księgarniach polskich na temat żydowski bardzo napełniały się nowymi utworami. I także i praca młodych historyków polskich, i praca Żichu, to wszystko się przyczyniło, że żydowski temat był bardzo, i ja myślę, że to było w końcu pozytywne, był bardzo, powiedzmy, intensywny.